Cześć, serdecznie witam Was w kolejnym odcinku. Przy okazji mojego hiszpańskiego wyjazdu bikepackingowego postanowiłam nagrać Wam kilka słów na temat mojego setupu, ponieważ bardzo często o to pytacie. Mam chwilę czasu, jestem w pięknych okolicznościach przyrody na świetnie przygotowanym, świetnie urządzonym kempingu i dzisiaj chyba zostanę tutaj na noc, więc jest kilka chwil, żeby poopowiadać Wam o tym, co ze sobą zabrałam. Przechodząc do rzeczy od razu, nie naciągając, zestaw bikepackingowy, gravelowy. Przede wszystkim opony. Myślałam, żeby zmienić opony na samym początku na trochę mocniejsze, ponieważ cały czas czekają na mnie Pirelli Cinturato RC, ale niestety w związku z tym, że przed wyjazdem miałam trochę problemy z czasem, za dużo rzeczy, za dużo różnych obowiązków, zostawiłam swoje dotychczasowe opony, co okazało się w sumie bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ na te trasy tutaj one zdecydowanie się sprawdzają, a są w miarę lekkie, są jednymi z najlżejszych opon, jakie można sobie wymyślić tutaj w rowerze. To są Cadeksy, o nich mowa. Na blogu mam nadzieję, że mieliście już możliwość przeczytania o nich testu. Jeżeli nie, to bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo fajne, lekkie opony, szybko się toczące, bardzo fajny bieżnik, taki nie za mocny, nie za słaby, rzekłabym idealny. Tutaj naprawdę w Hiszpanii sprawdziły się znakomicie. Miałam jeden moment taki, że myślałam, że złapałam gumę, ale nie wiem, czy mleko zalepiło. Trzeba było dopompować tą oponkę, no i generalnie działa. Z takiego setupu rowerowego, o którym też bardzo często mówię, to w gravelu, moim gravelu mam napęd jak gdyby MTB, można powiedzieć, tak? To jest SRAM Eagle, czyli z tyłu mam, z przodu oczywiście mam jedną zębatkę. Tutaj tak ona wygląda, a z tyłu mamy aż 50 zębów i przerzutka Eagle MTB. Bardzo dobrze sprawdza się, kiedy rower mamy załadowany bagażami, kiedy waży te, nie wiem, może nawet ważyć 10 kg więcej niż zazwyczaj. Wtedy na pewno im mniejsze, im lżejsze przełożenie, szczególnie jeżeli mamy plan jeżdżenia po górach, no to na pewno bardzo się przydaje. Przechodząc do toreb, mam tutaj już dość sprawdzony system i dość sprawdzony zestaw toreb, które ostatnio ze sobą zabieram. Wyjątkowa zmiana. Zdecydowałam, zaryzykowałam na kierownicy umieścić torbę, ale jest to niezwykła torba, niezwykła, a wyjątkowa, ponieważ w tej torbie, ona teraz tu jest zasłonięta, mieści się namiot, nowy namiot bikepackingowy MSR-a, który właśnie został stworzony po to, żeby wozić go na rowerze i o dziwo, to naprawdę ma bardzo duże znaczenie, ponieważ mimo tego, że jak pewnie wiecie, jeżeli obserwujecie moje filmy i oglądacie moje relacje, ja nigdy nie montuję rzeczy z przodu na kierownicy, ponieważ jest bardzo mało miejsca. Mam małą ramę, jestem małego wzrostu, mam małą ramę, więc niestety i wielkość tej torby, która jest z przodu, bardzo często sprawia, że niestety ona tutaj się ociera, tu jest zawsze za mało miejsca, a namiot MSR-a, jak widzicie, zmieścił się idealnie. Zazwyczaj torby nie zostawiają takiej ilości miejsca i również, co ciekawe, w namiocie została poprawiona szerokość tych tyczek, z których się składa stelaż, dzięki czemu również w wąskiej kierownicy, ja mam 40 mm kierownicy szerokości, no to jak widzicie, mieści się idealnie. To jest namiot, który dostałam w ramach współpracy od packer.pl. O nim będzie jak gdyby osobny materiał, więc nie chciałabym za dużo dzisiaj mówić. Pierwsza ważna rzecz, na kierownicy on się mieści. Jak widzicie, nie koliduje w żaden sposób z licznikiem. Nie jeździłam z lampką, ale gdybym miała jechać z lampką, no to musiałabym tu gdzieś jeszcze znaleźć mocowanie na lampkę. Jak widzicie, wygląda to bardzo fajnie. Do namiotu mam przyczepiony przy okazji takie siedzisko, które bardzo się przydaje i w sumie mogę Wam je pokazać, bo jak już zaczynamy rozbebeszać wszystko, są takie siedziska dostępne, zarówno MSR takie proponuje, ale również w bardzo popularnym sportowym supermarkecie również je znajdziecie. Polecam, bo to naprawdę sprawdza się bardzo często, kiedy zatrzymujemy się gdzieś,
potrzebujemy sobie usiąść, czy nawet pod sklepem zjeść jakieś bocadillo, kanapeczkę, czy coś przekąsić, usiąść i nie chcemy siadać na ziemi, to bardzo, bardzo fajnie się to przydaje. Kolejnymi torbami, które biorę zazwyczaj i to jest jak gdyby mój taki podstawowy setup, to są torby, które są mocowane na widelcu. Jak mówiłam, rzadko kiedy zdarza mi się montować cokolwiek na kierownicy, wybieram raczej tą wersję widelcową. No i tutaj mamy tym razem Blackburn. Korzystam z koszyków Blackburna i z toreb. Bardzo fajne są te torby, bardzo dużo pojemne. Ostatnio też zdarzało mi się korzystać z toreb Jacka Wolskina. Z tyłu wspomniany już Jack Wolskin, podsiodłówka. Ja oczywiście zawsze musi być tutaj piękny top tube bag na jakieś małe przydasie. Torba w ramę. Bardzo ważna torba w ramę, ponieważ mieszczą się tam takie najczęściej przydatne na szybko, wszystkie przydatne przydasie. Dobrze jest mieć możliwość włożenia torby w ramę, ponieważ ona jest blisko środka ciężkości roweru. Najmniej jak gdyby wpływa na właściwości jezdne roweru, więc jeżeli tylko możecie, to zawsze taką torbę wkłada się najlepiej włożyć i najlepiej wkładać w nią rzeczy ciężkie. Jeżeli mamy takie rzeczy typu narzędzia, typu jakieś powerbanki, kabelki. Często pytacie, czy te torby na widelcu nie upośledzają jazdy, czy są odczuwalne w trakcie jazdy. Ja przyznam szczerze, że jeżeli tylko nie są jakoś ekstremalnie źle wyważone, czyli ta ważyłaby 3 kg, a druga ważyłaby kilogram, no to wtedy nie możemy jechać bez trzymanki, bo nie utrzymamy równowagi. Ale tak naprawdę bardzo fajne, bardzo stabilnie to się trzyma. Te paski od Blackburna są jeszcze dodatkowo podgumowane, więc one się w ogóle nie luzują. Naprawdę świetnie to działa. W momencie, kiedy wyjeżdżałam na bikepacking, wiedziałam, że nie będzie strasznie dużych, no jest 30 stopni dzisiaj, ale w Hiszpanii potrafi być dużo cieplej, mamy listopad, więc specjalnie wybrałam z premedytacją ten czas. Wiedziałam, że nie będzie trzeba jakoś specjalnie dbać o ilość wody, ponieważ na trasie mam bardzo dużo miasteczek, na trasie mam dużo miejsc, w których mogę zatankować tą wodę, więc zdecydowałam, że tylko wezmę 2 bidony. 2 bidony 0,75. Jeden tutaj pięknie. Mam nadzieję, że widzicie, jak fajnie się tutaj zgrywa z tą torbą. Mogłabym oczywiście mieć większą torbę, no ale wtedy musiałabym pomyśleć o bukłaku w torbie. A ja jednak wolę bidony. Na dole drugi bidon. Ostatnio często jeszcze przyczepiam go rzepem, żeby na wertepach mieć pewność, że się nic z nim nie stanie. Tym razem nie zabrałam ze sobą food poucha, bo uznałam, że to już jest wystarczająco dużo. Mam za to jeszcze ze sobą nerkę i mam zamiar ją jakoś sprawnie jedną ręką ściągnąć. No i nerka w moim przypadku to jest must have, ponieważ w nerce zawsze wożę ze sobą drona albo aparat. Nie wyobrażam sobie wożenia sprzętu na rowerze, ponieważ za dużo wstrząsów. No, bałabym się trochę o to. Generalnie cały zestaw wygląda całkiem ładnie, całkiem zwięźle. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Bardzo wygodnie się z nim podróżuje. Przez te 4 poprzednie dni naprawdę bardzo fajnie sprawdzał mi się ten sprzęt. No i przechodzimy może do tego, co mam w środku. Pierwsza torba, której zawartość Wam przedstawię, to jest top tube bag. Jedna z najczęściej wybieranych toreb, nawet nie na bikepackingi, tylko po prostu gdy się gdzieś wybieram i potrzebuję sobie coś tutaj włożyć. Co najważniejsze? No oczywiście nożyk Opinel. Mam tutaj takie rzeczy, które przydają mi się w trakcie jazdy, do których muszę szybko mieć możliwość sięgnąć. Czyli łyżka, bo jak będę głodna, to będę ją chciała mieć szybko. Ach, taka ciekawostka. Mam nadzieję, że już nieraz ode mnie o niej słyszeliście. To plecaczek, taki malutki plecaczek. To mam akurat z firmy C2 Summit. Przydaje się, gdy właśnie tak jak dzisiaj chcę przyjechać sobie na kemping i potrzebuję zabrać ze sobą jakieś więcej jedzenia i już na samym końcu wieczorem podjeżdżam zazwyczaj do sklepu, ładuję tutaj jakieś jedzenie
i wtedy na pleckach mogę sobie je przewieźć, no bo oczywiście do toreb bikepackingowych dużo więcej rzeczy nam się zazwyczaj nie zmieści. Są one specjalnie upchane dość ciasno, żeby nie było żadnych luzów w nich, więc taki plecaczek nawet w trakcie wyjazdu bardzo fajnie spełnia swoją funkcję i nie zajmuje za wiele miejsca. Co dalej? Dalej kwestia bezpieczeństwa. Jestem na tym bikepackingu sama, więc no, mam pewne obawy zazwyczaj. Oprócz Opinela mam też gaz pieprzowy. Jeszcze nigdy go nie użyłam. Mam nadzieję, że nie będę musiała używać. Mam nadzieję, że będę wiedzieć, jak go użyć, bo to też taka rzecz, że chyba wypadałoby ją najpierw w domu poćwiczyć. Zapięcie. Nieraz pytacie się, czy rower zostawiam gdzieś sam. No jest to niebezpieczeństwo tego, że ktoś przyjdzie, klupnie nam w głowę, stracimy przytomność, zabierze rower i tyle po psokach. No wszędzie jest takie niebezpieczeństwo. Najlepszy stosunek bezpieczeństwa do wagi daje nam zapięcie bardzo znane wśród osób jeżdżących bikepackingowe, jeżdżących gravele, jakieś ultra, to jest Abus Combi Block. Bardzo fajnie się to sprawdza. Co tu jeszcze mam? Czołóweczka wieczorem jak najbardziej jest potrzebna przy biwakowaniu. Pomadka do ust, zawsze trzeba ją zabrać w takie kraje jak tutaj. Ja mam skłonności do tego, że często się odwadniam, potem mam strasznie suche usta. Gumy do rzucia też przydają się czasami, jeżeli nie damy rady gdzieś umyć zębów. No i to na razie jest tyle. To jest mój, tak jak już powiedziałam, 4. dzień jazdy, więc te rzeczy trochę przemigrowały między sobą i trochę pozmieniały swoje miejsca. Dlatego to, gdzie co wkładać, to też decyduje o tym, gdzie jedziemy, jaki charakter ma nasz wyjazd. No ale to już każdy musi z Was sobie sam jak gdyby ustalić taki setup, co potrzebuje, czego nie potrzebuje, co będzie potrzebował tylko wieczorem na przykład, nie? Kolejna torba, najłatwiejsza do zaprezentowania, to jest frameback. Frameback, nie pamiętam, wieje, ciekawe czy mnie słyszycie. Frameback. We framebacku mam czapeczkę, aczkolwiek wcześniej woziłam ją w nerce. We framebacku mam portfel, taki gruby, bo nie mam w nim tyle pieniędzy, ale przy okazji mam w nim jakieś kabelki do ładowarki, mam słuchawki bezprzewodowe, ponieważ jak jeżdżę sama, no to zdarza się, że przydałoby się, żeby ktoś do Ciebie pogadał i słucham wielu podcastów, mniej muzyki. Bardzo drugi podobny portfel to są z Rafy, takie case'y. I tutaj mam powerbanka 20 000 firmy GC i kabelki. Teraz coraz więcej już jest na USB-C, więc i mam tutaj też trochę igieł z choinek z 3 dni. Powerbanka wożę w tym opakowaniu, ponieważ jak wkładam rzeczy do framebaga, to niestety na wertepach one potrafią się trząść i obijać o ramę, co jest bardzo irytujące zarówno dla naszych uszu, jak i dla naszych ram. Niestety zdarzyło mi się w ten sposób obić ramę. Co mam jeszcze? Mam oczywiście pompkę, lezynę. Mam dwie dętki powijane foliami. To są dętki minimalistyczne Pirelli. Zajmują mało miejsca. Zawsze liczę na to, że nie będę musiała ich zakładać, bo dużo kosztują. O, mam też tutaj naleśniczka. Są takie wypychacze tak zwane, bo jak jest za luźno właśnie we framebagu, to potem wszystko lata, więc trzeba potem wymyślać sobie, czym zapchamy tą torbę. Co mam jeszcze? Podświetlę sobie, żeby się widzieć, bo jakoś tak lepiej mi się gada. Tutaj mam taki piękny zestaw narzędzi. Oprócz dętek i pompki tutaj mam 2 tule, o dziwo 2. Jeden, ponieważ czasami mam jakieś problemy z dojściem do śrubek w takim tulu składanym, więc mam teraz, ostatnio używam bardzo często takiego klucza grzechotki. On ma tutaj wejście na się końcówki wyciąga
i tutaj. Także można kręcić tak i można kręcić tak. Dzięki temu mamy łatwe dojście, ułatwia nam to dojście do takich trudniejszych śrubek. Z ciekawostek chyba nie mam tutaj tym razem za wiele. Oczywiście smar, squirt mały do łańcucha, kołki w momencie, kiedy złapałabym gumę. Tutaj mamy te gumowe kołki do opon bezdrętkowych, które się wciska i wtedy one zalepiają dziurę. Bardzo pomocne w tym razem okazało się, że wzięłam ze sobą jedną końcówkę z wentyla, ponieważ uzupełniałam mleko przed wyjazdem i w momencie, kiedy przyjechałam do Hiszpanii, okazało się, że wentyl został zatkany i powietrze spuszczone w trakcie, specjalnie, żeby lecieć samolotem, trzeba spuścić troszkę powietrze z opon, żeby one nie były napompowane mocno. Niestety nie dało rady pompować, w ogóle napompować na nowo kółek tą malutką pompką. Było to jak gdyby bardzo trudne, ponieważ no, wentyl się zatkał mlekiem. Miałam ze sobą na szczęście jeden taki zaworek wymienny. Mam też jeden wentyl w razie czego. No i udało się sytuację kryzysową zażegnać. Co jeszcze? Tym razem ostatnią rzeczą, która tutaj jest, to są zestaw orzechów i bakali na śniadanie. Już jest uszczuplony, ponieważ no już te 3 śniadania w outdoorze były zjedzone. Tu w worku mam płatki owsiane i takie malutkie miodziki jednorazowe. Kupiłam sobie ich 6, żeby na każde śniadanko mieć taki miodzik. I z drugiej strony jest taka mała wąska torebeczka, do której zazwyczaj wkładam naklejki swoje, których niestety tym razem zapomniałam i nie mogłam nigdzie przykleić. I chusteczki antybakteryjne też na bikepackingach zdecydowanie się przydają. No i to jest jak gdyby całość, co jest w tej torbie framebagu. Oprócz framebaga mam oczywiście też, tak jak mówiłam wcześniej, nerkę. W nerce w kieszonkach włożę różne rzeczy, które nie znalazły miejsca gdzie indziej. Tu jest akurat wiatrówka. W nerce mam też oczywiście, mam ciekawą rzecz, wożę ze sobą krem do rąk, bo już strasznie wysuszają mi się ręce, jak jeżdżę na rowerze, jeżdżę bez rękawiczek i jakoś tak to się dzieje. Tutaj mam też oczywiście drona, ale nie będę go już Wam teraz pokazywać. Zapasowe baterie do GoPro i do przerzutki, bo nie postanowiłam nie brać ze sobą ładowarki do przerzutki, a wziąć zapasową baterię. No i dron, kontroler. No i tak to tutaj wygląda. Krem do rąk, a oprócz tego, jeżeli jesteśmy w Hiszpanii, no to na pewno krem przeciwsłoneczny, co chyba widać. Postanowiłam nie brać. Mówię, co tam słońce w Hiszpanii w listopadzie nie będzie za mocne. No jednak okazało się, że jednak jest troszkę tego słoneczka i nos jest przyrumieniony. Następna torba, może podsiodłówka. O, piękne słoneczko. Oczywiście co, no musi być kubeczek. Ostatnio była jakaś afera na internetach. Czemu kubeczek? I czy to jest tak szpanersko, że z takim kubeczkiem się jeździ? No nie, bo no można włożyć taki kubeczek do torby bikepackingowej, ale kto kiedykolwiek pakował się bikepackingowo i torby bikepackingowe pakował, ten wie, że cholernie strasznie trudno jest i niewygodnie wkładać taki kubeczek do torby. Jasne, można tu włożyć jakieś skarpetki, coś owinąć, ale sprawia to duży, może nie duży problem, ale jest to niewygodne. Lepiej jak ten kubeczek dyna na zewnątrz, a też przy okazji ten kubeczek od razu może zostać wykorzystany w trakcie jakiejś przerwy, odpoczynku. Możemy sobie tutaj nalać wody, na przykład tutaj stąd mam piękną wodę, ujęcie źródła i to naprawdę nie jest tylko szpan, to nie tylko ma wyglądać, ale to naprawdę jest też funkcjonalność, jeżeli ten kubeczek jest na zewnątrz. Podsiodłówka. W podsiodłówce zazwyczaj na samym dole podsiodłówki włożę rzeczy, które mam na zmianę, czyli jak na taki bikepacking się wybieram, to mam ze sobą komplet ubrań, koszulka, spodenki, kamizelka i drugi biorę na zmianę, koszulka, spodenki, kamizelka. Zazwyczaj jeżdżę w jednym komplecie 2-3 dni. Tak jak tym razem postanowiłam 3. dnia wziąć nocleg w hotelu, wyprałam się i tak naprawdę mogę cały czas jechać w tym samym, ale zapasowe rzeczy cały czas gdzieś tam są. Teraz już powiem szczerze, nie pamiętam w jakim układzie. Z podsiodłówką też jest tak, że należy ją pakować
z przemyśleniem, należy pomyśleć mocno, co do niej wkładamy. I ciężkie rzeczy, wszystkie najcięższe rzeczy powinny być złożone właśnie też im dalej, im bliżej środka roweru, tym lepiej. A tutaj na zewnątrz powinny być już takie trochę lżejsze rzeczy. I co? Tym razem dzisiaj w podsiadłówce mam zapasowe chusteczki do nosa, ponieważ jak tu przyjechałam, to złapał mnie straszny katar. Mam, to jest rzecz, która bardzo jest tutaj w Hiszpanii przeze mnie używana. To jest butelka do wody Platyfus i mam ze sobą filtr. Dzięki temu nawet w momencie, kiedy jest ujęcie źródełka, na którym pisze woda non potable, czyli nie do picia, używam sobie takiego czegoś, no i generalnie mam nadzieję, że zatrzymią się wszystkie złe rzeczy i nie będę miała rewolucji. Do tej pory się to sprawdzało, bardzo fajny filtr, zajmuje mało miejsca, ta butelka zajmuje też mało miejsca, do niej wlałam, jak tu jest nawet nazwa, dirty, brudną wodę i przepuszczam, nakręcam filtr na butelkę i przepuszczam do bidonu sobie, żeby już w bidonie mieć wodę czystą. Bardzo fajna sprawa. Razem z filtrem mam tutaj herbatki. Zaraz sobie będę piła herbatkę po południu. I mam, fajną rzecz, krzesiwo. Tym razem postanowiłam nie brać ze sobą zapalniczki, tylko korzystam z krzesiwa. To jest krzesiwo MSR-a. Wszystkie przedmioty te, które tutaj widzicie z MSR-a i z Platyfusa, są przekazane w ramach współpracy przez firmę Packer.pl. To jest dystrybutor tych sprzętów na Polskę. Ja z nich korzystam już od bardzo dawna, także znam jakość i funkcjonalność ich i bardzo się cieszę, że dzięki temu, że jadę na taki wyjazd, mogę też różne nowości sobie potestować, tak jak między innymi właśnie ten namiot. Oczywiście na rynku istnieje bardzo dużo alternatyw, nie namawiam, każdy, myślę, może wybrać sobie coś dla siebie. Co dalej? Niezastąpiona na bikepackingach, wciśnięta tak, że nie idzie ich ciągnąć. Puchówka marki Cumulus. Bardzo lubię produkty Cumulusa. Wcześniej Pajak, Małachowski, aktualnie Cumulus. Bardzo fajna. Test tej kurtki również możecie zobaczyć na blogu. Stosunek objętości do ciepła, jaki daje, jest naprawdę ogromny. Na bikepackingach kurtka puchowa musi być. To nie ma możliwości, żeby ze sobą nie wziąć. Teraz, jak widzicie, słońce bardzo mocno świeci. Jest około 30 stopni, może 27, 27-30, ale wieczorem już tutaj 800 metrów nad poziomem morza będzie zimno, będzie około 8-10 stopni, więc ta kurtka na pewno mi się przyda. Co mam dalej? Mam oczywiście zestaw kosmetyczny. No, zestaw kosmetyczny, każdy musi opracować według siebie, zminimalizować. Z takich ciekawostek, które mogłyby Wam się przydać, no to oczywiście bardzo często zabieram ze sobą zatyczki do uszu. Konieczna sprawa, czasami nawet w lesie, kiedy śpię. No, boję się spać sama i nawet jak założę zatyczki, boję się, że nie słyszę tego, co do mnie dociera. Natomiast często, tak jak ostatnio, 2 dni temu, był taki wiatr, że po prostu nie dał mi spać, więc musiałam chociaż jedno ucho po prostu zatkać zatyczką, bo nie dałoby rady. Z ciekawostek mydełko takie turystyczne Sea to Summit. Ono jest w takich listkach, które są bardzo, bardzo wydajne, natomiast mi się już trochę posklejało, więc nie będę Wam tych listków tutaj pokazywać. Co ze sobą biorę? No, biorę ze sobą pastę do zębów, szczoteczkę zminimalizowaną do mniejszych rozmiarów, jakieś podstawowe leki, które bierzemy ze sobą, narzędzie do wyciągania kleszczy, plastry, jakaś smekta tutaj jest, tabletki przeciwbólowe. No to już też musicie mocno wymyślić sobie, co tam byście potrzebowali. Jeżeli wybieracie się do Hiszpanii, no to rzeczywiście musi być krem przeciwsłoneczny, maść na otarcia. Co mam dalej? Dalej mam lampkę i mocowanie lampki. Czasami pytacie o lampki. Jeżdżę na knogu i jeżdżę na lezynę. Knog jest fajny, ale jeżeli chcemy 2-3 godziny pojeździć, natomiast lezynę sprawdza się i zazwyczaj ją biorę ze sobą na jakieś dłuższe ultra. Macro Drive 1300.
Bardzo fajna lampka. Oczywiście jeden minus, nie ładuje się w trakcie jazdy, w trakcie świecenia, więc to jest niestety minus. Ale jak na razie nie mam lepszej. Buf, komfort termiczny. Wybierając się tutaj wiedziałam, że pogoda będzie świetna i wiedziałam, że nie będzie padać, ale mam ze sobą w razie czego kurtkę Gore-Tex Shade Dry włożoną do opakowania po okularach. Akurat tak mi się zmieściła. No mam nadzieję, że zostały mi jeszcze 2 dni i nie będę musiała jej używać. Do gotowania. Tym razem nie minimalistycznie, ale bałam się, że będzie właśnie wiatr i jednak optymalnie gotuje mi się w kuchence MSR-a. Oczywiście, jeżeli wybieracie się na jakiś bikepacking i lecicie samolotem, no to musicie wiedzieć, że taką kuchenkę nie możecie brać ze sobą butli z gazem do samolotu, więc zawsze na miejscu, ja akurat tutaj w Alicante, udało mi się w Alicante kupić w Decathlonie butlę, więc taką kucheneczkę mam. I co tu jeszcze? Tu mam poduszkę do spania. Już też nieraz mówiłam Wam o tym, że można by było sobie do worka poupychać rzeczy i można na tym spać. Można, ale jest niewygodnie. A jednak taka poduszka robi robotę. Naprawdę, uwierzcie mi. Jak spróbujecie, to się przekonacie. Całkiem pojemne, jak widać. Co mam jeszcze? Mam fajne spodnie ocieplające z Polartekiem Alpha z tegorocznej zimowej kolekcji Jacka Wolskina. Oczywiście z tą marką również współpracuję, ale myślę, że takie spodnie byłyby świetnym rozwiązaniem, nawet gdybym nie współpracowała. Są świetnym rozwiązaniem, bo zawsze na bikepackingu wieczorem przy ognisku, tutaj nie można palić ognisk, ale tym bardziej będzie zimno. Wieczorem przy nabiwaczku takie spodnie jakieś musicie sobie wziąć, żeby się docieplić, bo chodzenie w samych krótkich spodenkach raczej nie będzie możliwe. Jak jest zimno, to ja generalnie w nocy śpię w bieliźnie termo, więc wieczorem na biwaku jestem w bieliźnie termo długiej, merino, plus te spodnie. I one załatwiają naprawdę robotę przy temperaturze 5 stopni. Tak jak już mówiłam, mam tutaj zmienne spodenki jeszcze dodatkowo, rękawki, które są tutaj na samym głębokim końcu mojej torby, ale jakoś tak tutaj tych rękawków faktycznie nie używam, bo jak już zachodzi słońce, to jestem praktycznie już na biwaku i wchodzi w grę puchóweczka. Torba opróżniona. Idę teraz po torby z widelca. O, proszę. Tutaj przymocowałam sobie taką lampkę, też z lezyny, na taki klips. Bardzo fajna sprawa. Lampka nieoświetlająca, a raczej lampka taka pozycyjna, pokazująca kierowcom, że jestem i mnie widać. Jak ważyłam w domu worki, to każdy miał około 300 kg. Gdyby kogoś interesowała waga. No i tu jest worek z merinko do spania z długim rękawem. Wybaczcie, że wszystko jest pogniecione, ale największy protip odnośnie pakowania bikepackingowego w torby to właśnie jest upychanie wszystkiego po prostu tak, bo składanie w ładne kosteczki albo nawet ruloniki i potem wciskanie to się sprawdza troszkę mniej. Także no niestety na bikepackingach musicie się pogodzić z tym, że no nie będziecie jakoś super wyprasowani. Merino Jack Wolskin też. Wolskin. Co tu mamy dalej? Rzecz, którą ciężko wyciągnąć, więc może wyciągnę inne rzeczy jeszcze, które właśnie wypychają to. O, do spania również brubek, długie nogawki, bielizna merino. Do tej pory, jak nocowałam te 2 pierwsze noclegi pod namiotem, było mi strasznie ciepło, bo nocowałam na niższych wysokościach. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Mam nadzieję, że wreszcie mi się uda sprawdzić ten setup w niższych temperaturach. Skarpetki na zmianę. W tym momencie one już są skarpetkami brudnymi, bo na zmianę mam na sobie. Skarpetki na noc.
no też z merino. Jestem fanką merino, to już pewnie wiecie i to też naprawdę całkiem fajnie się sprawdza. Śpiwór, teraz go będę wyciągać i rzecz, której jeszcze nie używałam. Oczywiście top sportowy stanik na zmianę, długa bluza merino do docieplenia, gdyby było zimno. Jeszcze się nie zdarzyło ani razu, żeby było zimno. Może dzisiaj odpukać, mam nadzieję, że nie. I śpiwór Cumulusa 300 włożony do worka kompresyjnego Citrus Summit. Cumulus w sumie w zasadzie też te sprzęty przekazał mi, więc też powinnam Was o tym poinformować. Wyposażył mnie w kurtki i wyposażył mnie w ten oto śpiwór 300. Na pierwsze 2 dni, które tutaj spędziłam w nocy, koło 17 stopni, no było zdecydowanie za ciepło w merino plus śpiwór, więc musiałam się odkrywać. No przyjemnie było, lepiej ciepło niż zimno. No zobaczymy dzisiaj, jak będzie tam 8 stopni, ale no już mi się zdarzało spać, także myślę, że będzie fajnie. Nie wyciągam go już, nie? Bo i tak już jestem tutaj cała rozwalona. I drugi worek. Jeszcze z takich protipów, no ja zazwyczaj do tych worków, które mam przyczepione na widelcu, pakuję rzeczy, które będę używała zazwyczaj tylko na biwaku. W ciągu dnia nie będę z nich korzystać, żeby no, do nich jest taki, w sumie nawet nie jest ciężki dostęp, natomiast no jednak zawsze łatwiej mi jest wyciągnąć coś spod siodłówki niż z tego worka na widelec, więc zazwyczaj robię tak, że całe spanie jest właśnie w workach widelcowych. No i tak sobie patrzę na to wszystko i myślę, że backpacking to jest ciągłe pakowanie się i rozpakowywanie się i ten wyjazd tutaj kojarzy mi się głównie z pakowaniem i rozpakowywaniem, oprócz pięknych widoków i w ogóle sztos. Wyjątkowo tutaj są rzeczy, które... majtki, może nie będę Wam pokazywać, ale też są z merino. Rękawiczka, jedna, zaraz będzie druga, mam nadzieję. Jest i druga. Opaska na głowę, też z merino. To one są teraz tak powkładane, bo wypychają po prostu wolne miejsca, żeby ten worek był fajnie zbity i fajnie spakowany, żeby go fajnie skompresować. Bo to jest ważne, że jeżeli pakujecie się na backpacking, to te rzeczy muszą być ubite, muszą być... Zaraz zobaczycie, co tam jest. Muszą być ubite, zbite, żeby dobrze się trzymały przy rowerze, żeby stanowiły jak gdyby taką jedną bryłę. Tu mam teraz rzeczy, które wcześniej miałam w podsiodłówce, ale dzisiaj tak jak już sobie wypakowałam, więc mam 2 liofy, które zostały mi tu jeszcze z Summit to Eat. Bardzo je lubię. Z podobnych firm Liofood wiem, że robi bardzo dobre też rzeczy i też miałam okazję z nich korzystać. Naprawdę bardzo dobre jedzonka. Czapka wzięłam, no bo myślałam, że będzie zimno. Może się dzisiaj przyda. Oby nie. Z ciekawostek, które testuję na tym wyjeździe, słyszę tam jakichś spacerowiczów. Nowe butki od Brubecka. Dobrze buty mieć zawsze na zmianę. Coś by się stało, nie wiem, potrzebujemy czy też do hotelu i zawsze jest wygodniej chodzić bez SPD-ków, więc merino. Co jeszcze? No co jeszcze? Mam tutaj matę do spania z firmy Thermarest. Korzystam z produktów Thermarest chyba od samego początku. Jedyną pierwszą matą, którą miałam, to była mata z popularnego dyskontu sportowego Decathlon i one dalej tam są, takie żółte teraz, 4Class chyba się nazywają. Ja mam też żółtą, ale Thermarest. Na to zwracać uwagę przy wyborze maty na współczynnik Air Value, który mówi nam o tym, czy mata izoluje nas od ziemi i jak bardzo. Ta mata to jest starszy model Thermarestu, ma chyba współczynnik 4,2. To jest na takie już jesienne, wiosenne wyjazdy, właśnie gdy temperatura spada tam do 5 stopni, a niektórzy nawet mówią do 0. Ta mata daje radę. Nie wzięłam ze sobą, zazwyczaj jeżdżę z Uberlightem Thermarestu, ale właśnie on ten współczynnik ma mniejszy, a bałam się, że tutaj może być już zimno, więc zaryzykowałam i wzięłam trochę większą matę z lepszym współczynnikiem. To oczywiście jaki współczynnik
i jak bardzo będzie miało to dla nas znaczenie, jest związane z naszą termiką. Oczywiście kobiety odczuwają dużo bardziej ten chłód, mężczyźni są bardziej odporni na chłód, także to trzeba mieć na uwadze, wybierając zarówno materac, zarówno śpiwór, jak i kurtkę puchową, nie? Że po prostu kobietom zawsze będzie trochę zimniej. Jakieś tutaj odgłosy. Ręcznik. Dzisiaj go użyję. Spotkałam panów z obsługi tego kempingu i udało się załatwić ciepłą wodę. Przyje się to. No i koszulka na zmianę. Spodenki były w podsiodówce, tu jest koszulka na zmianę. No i to jak gdyby jest wszystko. Cały sprzęt wygląda tak. Całkiem dużo tego wszystkiego. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie pakowania, to też zapraszam na bloga, ponieważ na blogu mam też taki jeden artykuł o tym. Zapraszam też do zadawania pytań. Jeżeli macie jakieś swoje protipy, no to też oczywiście przyjmuję. Może coś robię źle, bo nikt nie powiedział, że jestem idealna. Też nie podróżuję aż tak często jak niektórzy, więc może macie jakieś sugestie, macie jakieś protipy do polecenia. Długi ten odcinek pewnie będzie. Takie piękne okoliczności dzisiaj czekają. Zegarek mi się wyładował, bo to 5. dzień. W takich pięknych okolicznościach przyrody dzisiaj przyjdzie mi nocować, sprawdzić jeszcze raz ostatnie, myślę, te sprzęty, bo jutro już wracam do hotelu, w którym zostawiłam walizkę, gdzie czeka na mnie walizka, pakuję rower, pakuję to wszystko, no i wracam do Polski. Mam nadzieję, że ten temat Wam się spodobał, te wyjazdy Wam się spodobały. Jeździcie, poznawajcie nowe miejsca, nie bójcie się przede wszystkim, bo ja też się boję. To jest najważniejsze, ja się boję, boję się być tutaj trochę sama, ale czasami trzeba przekraczać granice własnej no właśnie, już mi się plącze język, przekraczać granice własnego komfortu i wtedy dopiero dzieją się też fajne rzeczy. Także kończę już na pewno. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Dajcie jakiegoś lajka. Udostępnijcie ten film może komuś. To dla mnie bardzo ważne. Jeżeli przydał Wam się ten temat jakoś, jeżeli wyciągnęliście coś dla siebie, możecie też postawić mi kawę. Buy Coffee. Link na dole pod opisem filmu. Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się. Pa.